i witam Was w nowym filmiku na kanale Unbridled Buffalo i czas na nową pogadankę. A jednym z tematów, który wybraliście do wspólnej dyskusji pod filmem z K-popowymi skandalami 2019 roku była przemoc wobec K-popowych idoli. A w przeciągu ostatnich 2 lat w mediach pojawiało się coraz więcej informacji o tym, że jakiś idol zgłosił pozew przeciwko wytwórni lub jakiejś osobie z wytwórni za złe traktowanie. I mówiąc złe traktowanie, nie mam tutaj na myśli na przykład nieużywanie honoryfikatywów w zdaniu, czyli zwrotów grzecznościowych, tylko mam na myśli niestety to, co najgorsze, czyli używanie przemocy wobec K-popowych idoli, zarówno słownej, jak i fizycznej, a tego w K-popie też niestety nie brakuje i właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale zacznę od wspomnienia o tym, że idole podpisują tak zwane niewolnicze kontrakty, które zmuszają ich do robienia rzeczy w zamian za debiut i jest wiele aspektów tych niewolniczych kontraktów, ale jakby głównym punktem jest to, że w przeciągu trwania swojej kariery idol jest zmuszony spłacić dług wytwórni, czyli wszystkie pieniądze, które wytwórnia wydała na jego szkolenie w momencie, kiedy był trainee, na jedzenie, na ubrania, na wszystko tak naprawdę i dopiero w momencie, kiedy ten dług zostanie spłacony, to on zaczyna zarabiać własne pieniądze. Jednak właśnie przez te niewolnicze kontrakty idole są zmuszani do robienia rzeczy, których nie chcą oraz do tolerowania rzeczy, których normalnie nikt inny by nie tolerował, takich jak przemoc słowna, przemoc fizyczna ze strony pracowników wytwórni. W K-popie w przeciągu ostatnich 2 lat pojawiło się kilka informacji o m.in. byciu uderzanym kijem baseballowym czy metalowym krzesłem, o byciu molestowanym lub o byciu karanym poprzez owinięcie wokół szyi strun gitary i to jest tylko niestety część tego, co można było wyczytać w oficjalnych oświadczeniach. Skandal Burning Sun, który z jakiegoś powodu przewija się przez wszystkie inne skandale, to jedno, ale te drugie, brutalne zdarzenia też wstrząsnęły światem K-popu. Więc zacznijmy od 6-osobowej grupy The Eastlight, ponieważ w październiku 2018 roku do mediów wyciekła informacja o tym, że producent i CEO wytwórni Media Line Entertainment znęcali się zarówno słownie, jak i fizycznie nad niektórymi członkami grupy przez niemalże 4 lata. Po pojawieniu się tej informacji lider grupy Sokchul wraz ze swoim prawnikiem odbyli dużą konferencję prasową, podczas której nie dość, że Sokchul przyznał, że jest to prawda, to jeszcze wyznał, z czym jeszcze zmagał się on i jego brat, który też jest członkiem grupy The Eastlight, przez niemalże 4 lata. I warto też tutaj dodać, że w momencie przeprowadzania konferencji prasowej Sokchul miał 18 lat, a to oznacza, że w momencie, kiedy po raz pierwszy padł ofiarą przemocy, musiał mieć 14. Sokchul podczas konferencji prasowej wyznał: jako lider The Eastlight i jeden z K-popowych artystów, którzy tworzą koreańską popkulturę, nie mogłem dłużej tolerować bólu, który przeżywali nasi członkowie. Postanowiliśmy zorganizować konferencję prasową w nadziei na wyeliminowanie wykorzystywania dzieci i łamania praw człowieka w branży K-popowej. I podczas konferencji prasowej zostało ujawnione, że w latach 2015-2017 podczas treningów lub w studio nagrań zarówno lider, jak i perkusista wiele razy upadali na podłogę, ponieważ byli bici kijem baseballowym lub metalowymi prętami przez producenta. I mało tego, producent zagroził im śmiercią, jeżeli cokolwiek powiedzą swoim rodzicom. Sokchul wspomniał również o sytuacji swojego brata Seunghyuna, który był niejednokrotnie zamykany w studio i bity przez producenta po różnych partiach ciała, ale także po głowie. Przez to miał na głowie wiele ran, krwawych ran, siniaków i wspomniał też, że jego brat nie mógł się po tym pozbierać i obecnie chodzi na psychoterapię. Rodzice Sokchula i Seunghyuna nie wiedzieli, że ich dzieci były traktowane w ten sposób. Przez lata dowiedzieli się w momencie, kiedy ich syn, ich młodszy syn, czyli Seunghyun, został zmuszony do odejścia z grupy i wtedy zaczęli błagać swoich synów o wyjawienie im prawdy w końcu i wtedy się dowiedzieli, a został on wyrzucony z grupy, dosłownie wyrzucony z grupy w momencie, kiedy złożył skargę przeciwko producentowi, do agencji i do CEO, a jak się później okazało, CEO wcale nie był bez winy. Do mediów wyciekło nagranie audio, w którym CEO mówił do chłopaków, że jeżeli on jest za coś odpowiedzialny, to oni powinni zostawić to w jego rękach, nawet jeżeli pobije ich na śmierć. Zagroził im, że nie będą mieli żadnej przyszłości w żadnej innej wytwórni, jeżeli informacja o byciu ofiarami przemocy wycieknie do mediów. Powiedział im też, że przez to, jeżeli to gdziekolwiek wycieknie, jeżeli to się wyda, to ich rodzice będą cierpieć i wtedy będzie 10 razy bardziej boleśnie. Podsumowując w pewnym stopniu ten wątek, ujawniono wszystkie winy zarówno producenta, jak i CEO agencji. Jeżeli chodzi o producenta, to bił on chłopaków kijem baseballowym, metalowym mikrofonem, owijał struny gitary wokół ich szyi, które następnie zacieśniał w momencie, kiedy popełniali błąd, ale także groził im śmiercią i przez te wszystkie krzywdy fizyczne oni mieli mnóstwo siniaków i krwawych ran. Za to CEO wytwórni nigdy nie pomógł członkom The Eastlight po zgłoszeniu stosowanej wobec nich przemocy fizycznej i sam stosował przemoc słowną, a poza tym nie zapewnił im w żadnym stopniu należytej opieki, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne,
jak i o zdrowie psychiczne. Gdy tylko wszystkie informacje pojawiły się w internecie, to powstał hashtag Justice for the Eastlight oraz po internecie zaczęła krążyć petycja o wymierzenie sprawiedliwości i ukaranie winnych w tej sprawie. CEO wytwórni co prawda opublikował oświadczenie o nadużyciach i o przemocy, jednak najgorsze jest to, że sam był świadomy tej sytuacji przez rok i 4 miesiące, zanim lider przemówił publicznie. Pojawiło się też drugie oświadczenie, w którym poinformowano o tym, że przeprowadzono rozmowę z rodzicami, obiecano, że taka sytuacja się już nie powtórzy i dodano też, że od tego czasu nie było więcej incydentów, a producent odpowiedzialny za całą tę sytuację wziął wszelką odpowiedzialność za swoje czyny i złożył rezygnację, która została zaakceptowana. Trudno, żeby nie została zaakceptowana, ale chyba nie o to tutaj do końca chodziło, żeby on zrezygnował, tylko żeby wziął odpowiedzialność za swoje czyny i został ukarany. Sprawa zakończyła się tak, że CEO został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, natomiast producent na rok i 4 miesiące pozbawienia wolności. I to była sprawa The Eastlight, ale podobna sytuacja zdarzyła się 10-osobowej grupie TRCNG, więc tu też opowiem, co się stało, ale od razu chciałabym podziękować Namsu, ponieważ jest to jej ulubiona grupa i wysłała mi bardzo dużo informacji o tym, co się stało, więc jak najbardziej dziękuję za pomoc w tworzeniu tego materiału. Zacznę od tego, że 4 listopada 2019 roku dwóch członków grupy TRCNG, Wujop oraz Tesson, poprosili o rozwiązanie ich wyłącznych kontraktów z wytwórnią TS Entertainment, a następnie tydzień później, czyli 12 listopada 2019 roku, zgłosili pozew przeciwko dyrektorowi wytwórni TS Entertainment oraz 2 innym pracownikom, oskarżając ich o naruszenie aktu o ochronie praw dziecka. Wniesienie tego pozwu miało co prawda wiele powodów, ale taką najgorszą rzeczą, która im się przytrafiła, która zdecydowała o tym, że wniosą ten pozew, było uderzanie Wujopa metalowym krzesłem. Z relacji członków wynikało, że Wujop nie potrafił i nie był w stanie wykonać jednego ruchu w choreografii, więc choreograf nagle złapał za metalowe krzesło i uderzył Wujopa w tył głowy, a później jeszcze, mało tego, złapał go za szyję i wręcz cisnął nim o ścianę. I po tym zdarzeniu Wujop przez 2 tygodnie był hospitalizowany w stanie półśpiączki, a po wyjściu ze szpitala był jeszcze leczony psychiatrycznie. I tutaj mamy podobną sytuację do tego, co było w przypadku The Eastlight, ale w przypadku TRCNG to CEO wytwórni zaczął grozić chłopakom, zaczął grozić Wujopowi, że jeżeli powie komukolwiek o tym, co się stało, to zniszczy to życie wielu ludziom i będzie tylko gorzej. Wszyscy członkowie, cała dziesiątka, mieli wnieść oskarżenie, jednak w ostatniej chwili 8 z nich się wycofało i tutaj można wywnioskować, że jednak zastraszanie ze strony wytwórni podziałało, skoro ktoś nagle nie jest w stanie stanąć po stronie swoich przyjaciół w tak poważnej sprawie, ale nie zrozumcie mnie źle, ja ich nie obwiniam, tylko próbuję wam pokazać siłę szantażu i słownej przemocy. W ciągu całej tej sprawy wyszło na jaw, że członkowie byli poniżani jeszcze przed debiutem, mając jakieś 15-16 lat, czyli po raz kolejny sprawa jest podobna do tej The Eastlight. Jeden z członków, Tesson, wyznał, że był uderzany i poniżany nawet nie za swoje błędy, a wszystko przez to, że był liderem, więc teoretycznie powinien być odpowiedzialny za wszystko, co jest związane z jego grupą. Ujawniono także, że TRCNG nie dostawali porządnego jedzenia. Jedyne co dostawali to szybkie jedzenie z małych sklepików, byli zmuszani do 12-godzinnych treningów, a moment, kiedy oni mogli się przespać, był tylko wtedy, kiedy jechali na występ lub jechali na trening. I często też brakowało im czasu, żeby wrócić do dormu, wziąć prysznic i się przebrać. Mało tego, członkowie TRCNG musieli płacić z własnej kieszeni za szkody, na przykład za naprawę toalety, filtra do wody czy klimatyzacji. W zimę musieli spać i myć się w saunach, ponieważ w dormie było za zimno, nie było ciepłej wody, już nie wspominając nawet o tym, że jedno z pomieszczeń w dormie było tak naprawdę piwnicą, którą sami musieli posprzątać, żeby móc tam w ogóle zamieszkać. Mało tego, sami też musieli zapłacić za hospitalizację, nawet jeżeli były to kontuzje doznawane podczas treningów czy występów, czyli teoretycznie takie momenty, kiedy wytwórnia powinna się nimi zająć. I oczywiście kolejny punkt w tej sprawie dotyczy pieniędzy, ponieważ nie dość, że wytwórnia wyłudzała od członków pieniądze, to oni sami dostawali zaledwie 1% z zysków. I jeden z pracowników TS Entertainment został oskarżony o wyłudzanie pieniędzy, w wyniku czego Wujop poniósł stratę w wysokości 1 200 000 wonów. TS Entertainment to jest taka wytwórnia, która non-stop wspiera się ze swoimi artystami i zazwyczaj chodzi o to samo. Był już spór z BAP, był spór z dziewczynami z Secret, z dziewczynami z Sonamu i także ze Sleepim. Non-stop TS dostaje jakiś pozew cywilny. I TS się nie poddaje, nawet w sprawie TRCNG próbowali znaleźć winę po stronie członków i na przykład po otrzymaniu pozwu w listopadzie 2019 roku oskarżyli Wujopa, że przez niego comeback był opóźniony, ponieważ spotykał się ze stylistką i chodził do klubów pić alkohol. Tak więc w wyniku tego wszystkiego Wujop i Tesson opuścili wytwórnię, ich kontrakty zostały rozwiązane, a grupa promuje się w tym momencie w 8-osobowym składzie, chociaż nie do końca zostały te kontrakty rozwiązane, ponieważ mówi się, że zostali oni wręcz brutalnie
wyrzuceni z grupy za kłamstwo. Sprawa dalej jest w toku, a Namsu, która pomagała mi w tworzeniu tego materiału, powiedziała, że podczas live'ów grupa jawnie mówi o tym, że w dormie jest zimno, ewentualnie o tym, że jedli bardzo dużo dobrego jedzenia z tak zwanego convenience store, czyli z małych sklepików typu GS25 albo 7-Eleven, czyli jak widać nic się nie zmieniło. I to były dwa największe skandale w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o przemoc wobec k-popowych idoli, chociaż tego jest znacznie więcej. Na przykład k-popowe idolki po jakimś czasie mówią, że były wykorzystywane przez CEO wytwórni lub przez pracowników, żeby w ogóle móc zaistnieć w świecie k-popu. Ale nie tylko dziewczyny borykały się z takim problemem, ponieważ nie tak dawno ujawniono też sprawę grupy, 10-osobowej grupy 18, z której 6 członków było molestowanych przez CEO wytwórni oraz żonę inwestora. Przez to też w internecie pojawił się nowy hashtag Justice for 18. Wszystko wydarzyło się podczas kolacji filmowej, podczas której członkowie 18 byli dotykani wbrew swojej woli i upokarzani, i nawet córka kobiety obecna na tej kolacji poprosiła matkę, żeby przestała, jednak ta ją kompletnie zignorowała. Cały zespół odbył leczenie psychiatryczne i poprosili o zawieszenie swoich kontraktów przed obawą, że to się powtórzy. I oczywiście na samym początku CEO i żona inwestora zaprzeczyli, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, co nie zmienia faktu, że w internecie jest bardzo mało informacji na temat 18, ponieważ jest to mało znana grupa, a tak nie powinno być, ponieważ takie sytuacje powinny być nagłaśniane. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli znacie więcej takich sytuacji, historii z k-popu, to oczywiście napiszcie je w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić ani jednego filmu na naszym kanale, i do zobaczenia w następnym filmiku.